Ci, którzy stracili władzę, dziś histerycznie nie potrafią się z tym pogodzić. Ten festiwal siania strachu, wprowadzania chaosu, budowania podziałów między Polakami to nic innego jak zasłona dymna dla ochrony własnych wpływów. Złamali konstytucję, powołali sędziów z politycznego nadania. Ten plan się nie uda i nie pozwolę na zatrzymanie dobrej zmiany. Polacy powiedzieli koniec z pychą i arogancją władzy. Tych wszystkich grup interesów, które przez ostatnie 8 lat bogaciły się kosztem Polaków. To był dla nich złoty wiek, ale ten wiek właśnie się skończy. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj taki filmik w nietypowej formie. Nie wiem, czy Wam przypadnie do gustu taki mały eksperyment. Jeśli Wam przypadnie do gustu, dajcie mi znać. Jeśli nie, to też mi dajcie znać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy będziecie chcieli takie coś oglądać, to będę co jakiś czas wrzucał. Jeśli nie, to na tym jednym pozostaniemy. Będzie to taki miks wiadomości, przypominajek, szczególnie dla moich szanownych widzów, sympatyków PiS. I zacznę może w ten sposób. Komuniści. Jeśli w ogóle można coś o nich dobrego powiedzieć, może inaczej. Raczej nie można o nich nic dobrego powiedzieć, nic dobrego dla Polski nie przynieśli. No i raczej nikt w miarę normalny nie sympatyzuje z tą organizacją. Ale jedno trzeba tutaj przyznać, jedno trzeba tutaj powiedzieć i być może się ze mną zgadzacie, być może nie, ale jak wiecie, ja tu przedstawiam swój punkt widzenia. I już przechodzę do konkretów. Powiem tak, komuniści, jacy byli, tacy byli, wszyscy wiemy, jacy byli. Ale po przegranych wyborach z podniesioną głową wyprowadzili swój sztandar PZPR z gmachu Sejmu. I na tym się skończyła teoretycznie era komunizmu w Polsce. Czemu mówię, że na tym się skończyła? Bo to się praktycznie teoretycznie skończyła. Chodzi mi tutaj o to, że wychodzenie z komunizmu tak naprawdę to była bułka z masłem w porównaniu z wychodzeniem z kaczyzmu. Co prawda komuniści zwinęli swój sztandar, oficjalnie partia jako partia PZPR przestała istnieć, no ale przebrali się w inne ciuszki, założyli nową partię i dalej funkcjonują w najlepsze. Ale piję tutaj do właśnie wychodzenia komunizmu, że było to bułka z masłem w porównaniu z tym, jak teraz Polska wychodzi z kaczyzmu. Dlaczego? Bo tak jak wspomniałem, z komunizmu, nie licząc tych lat walki ludzi o wolną Polskę, walki z komunizmem, chodzi mi o sam fakt, że gdy komuniści przegrali pierwsze tak zwane wolne wybory, tak jak wspomniałem, wzięli swój sztandar i wyprowadzili z gmachu Sejmu, na tym się skończyło. Nie jątrzyli, nie pluli, nie skłócali Polaków, nie atakowali, po prostu zwinęli sztandar, przyczepiali się do innych partii, partyjek lub założyli nową partię. PiS-owcy tak nie potrafią. Nie potrafią godnie, że tak powiem, wynieść swoich sztandarów z gmachu Sejmu po przegranych wyborach. Nie mogą się pogodzić z tym, że ludzie powiedzieli im dość, że nie chcą ich. Minął rok, oni dalej wyją, dalej skamlają, dalej knują, dalej jątrzą, dalej skłócają naród, robią wszystko, żeby wrócić do koryta, bo im nie zależy na kraju, na ludziach, im zależy na tym,
niekończącym się źródełku publicznych pieniędzy, które brali pełnymi garściami, gdzie traktowali zwykłych ludzi jak śmieci, co pokażę to w dalszej części materiału. I tak jak już niejednokrotnie mówiłem, pisowcy byli u władzy tylko po to, by dziesiątki, jak nie setki z nich stało się w krótkim czasie milionerami, po prostu od zera do milionera. I to wszystko na koszt oczywiście polskiego podatnika. Wcześniej za pomocą mediów ogólnopolskich, tak zwanej telewizji polskiej, szczuli, jątrzyli, bo jak wiadomo z skłóconym narodem jest po prostu łatwiej rządzić. Twardy taki elektorat, twardy beton pisowski potrafił zaatakować człowieka, potrafił zmieszać z błotem, żeby nie powiedzieć z gównem, tylko żeby ochronić tak zwane dobre imię partii. Tacy, wiecie, zatrzetrzewieni fanatycy PiS. Dzisiaj tą rolę przejęła telewizja Ruspublika. Dzisiaj ci wszyscy tak zwani dziennikarze, a raczej propagandziści jedynie słusznej partii, ten swój jad jątrzą z rozgłośni właśnie Ruspublika. Oczywiście ten twardy, betonowy elektorat PiS-u wszystko łyka jak młode pelikany, po prostu bez popitki. Ci ludzie mają tak zlasowane mózgi, że dla nich istnieje tylko albo PO, albo PiS. Nie ma innych opcji. Albo Republika, albo TVN. I TVN jest antypolski, Republika jedyna słuszna stacja, która mówi tylko i wyłącznie prawdę, jest patriotyczna. No, same achy i ochy. Powiem wam tak. Do tak zwanego betonu pisowskiego, może inaczej, nie będę tutaj aż tak obrażał, ale powiem tak. Wyborcom PiS tak naprawdę, jeśli nawet pokaże się 100 dowodów na kłamstwa, manipulacje, przekręty, złodziejstwo pisowców, to i tak do nich kompletnie, ale to kompletnie nic nie dociera. I tutaj, moi drodzy, nie pomagają cytowania, liczby, zestawienia, opinie ekspertów, wyroki sądów, wyniki kontroli NIK, etc., etc. Nic, kompletnie nic do nich nie dociera. Dla nich jedynie się liczy to, co mówią w ich telewizorku. No i nie daj Boże, coś się zacytuje, nie wiem, da przykład z innej telewizji, która no, nie jest jedyną słuszną oczywiście telewizją, czyli telewizją Trwam lub telewizją Ruspublika, to z miejsca, ale to z miejsca jest atak. No, jest atak, bo oni nie potrafią zrozumieć, że w normalnym, demokratycznym kraju powinny być stacje telewizyjne czy media o zróżnicowanych poglądach czy przekazach, że tak naprawdę no, powinna być na przykład taka telewizja jak Republika, ale też taka telewizja jak TVN, czy Polsat, czy inne stacje. Dla nich w Polsce ma być tylko przekaz z Ruspubliki. Każda inna telewizja powinna przestać istnieć, bo skoro oni tego nie oglądają, to nikt tego ma nie oglądać, bo tylko ma być ten przekaz, który oni chcą. I powiem wam, że do takich ludzi nieważne, naprawdę to jest nieważne, czy się mówi do nich spokojnie, czy w ich stylu.
nie są w stanie zaobserwować żadnej, ale to kompletnie żadnej wiedzy. Tak naprawdę ci ludzie są ślepi i głusi na informacje, o ile oczywiście nie płyną z tych reżimowych mediów. Ludzie ci tak naprawdę zostali okaleczeni intelektualnie, skrzywdzeni mentalnie przez PiS. Odebrano im zdolność samodzielnego myślenia, zauważania, zrozumienia, analizowania faktów oraz wyciągania wniosków. I nie wiem, być może to powinno się podciągać pod zbrodnię przeciwko narodowi polskiemu, jako taka powinna być podlegana surowej karze, bo to taka typowa pralnia mózgów. Ci ludzie są jak zombie. Oni nie analizują, nie porównują. Oni po prostu mają tak mózgi wyprane, że do nich, tak jak powiedziałem, kompletnie, ale to kompletnie nic nie dociera poza przekazem właśnie z tej jednej, jedynej, słusznej telewizji. Wszystko, co jest inne, to jest wrogie, to jest atak, to jest nieprawda, to są pomówienia, to są manipulacje i tym podobne. Moi drodzy, powiem wam tak. Teraz ta tak zwana prawa strona doświadcza właśnie tego, czego my doświadczaliśmy przez 8 lat. Kompletna bezradność. Przez 2 kadencje jechali walcem z szyderczym uśmiechem i robili dosłownie to, co tylko chcieli, a my mogliśmy się tylko przypatrywać, protestować, choć nie zawsze, bo protesty były często krwawo tłumione, o czym też wspomnę. Teraz, kiedy role się odwróciły, pisowcy wyją jak suki w rui, po prostu kwiczą w niebogłosy, bo doświadczają tego, co robili Polakom przez ostatnie 8 lat. Twoje bękarty zdechną, a ty zostaniesz zabita, tu jest niecenzuralne słowo, rozszarpana na strzępy z całą rodziną. Jesteście parszywym pomiotem smoleńskiego mordercy. Przekaż Ryżemu Kundlowi, że zostanie zabity za mord smoleński. Ty, bezrobotna dziwko, też zostaniesz zabita i cała wasza rodzina, bo ścierwo Ryżego Kundla musi być wytępione do 5 pokoleń. I ostatni, który wzbudził też realny niepokój. Chciałem spytać, czy już wiesz, gdzie będziesz próbowała się ukryć i uciec, bo chyba świadoma jesteś, że jak Kundlowi zdejmiemy ochronę, to i z was nikt nie przeżyje. To są jeden z kilkuset w ostatnich 2 miesiącach gruźb, które są kierowane akurat pod adresem mojej córki. Ja odbieram znacznie więcej takich gruźb czy takich miłych komunikatów pod swoim adresem, także moja żona, także mój syn. Te bardziej drastyczne, dotyczące tego, co zrobią z moimi wnukami, też czasami otrzymujemy. Część z tych materiałów uznawanych jest przez policję czy BOR za obarczone pewną dozą prawdopodobieństwa i wtedy ochrona jest siłą rzeczy wzmocniona. Fakt, że moja córka jest w taki dyskretny sposób ochraniana, nie jest jej wyborem. I pozwólcie, że zacznę tutaj od tego popychadła Kaczyńskiego, hipokryty. Nie będę go nazywał prezydentem, bo nie jest prezydentem, jest tylko zajmuje to stanowisko. Chodzi o Andrzeja. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że parę dni temu ten niby prezydent znowu nazwał Polaków złogami, że postkomunistyczna hydra, która broni, podkarmia pozostałości komunistycznych łże-elit w Polsce, dzisiaj dała po raz kolejny głos. Mówił to o sędziach, których sam nominował, notabene.
Podobnie jak jego określenia Polaków świniami, polega pod paragraf ubliżanie narodowi polskiemu. On myśli, że jest wiecznie bezkarny. Tutaj można by było rzec gówniarzu Andrzejku Sebastianku Dudo, postkomunistycznej Polski nie pamiętasz, jesteś za młody, a szczujesz, bo jeszcze możesz. I tak naprawdę Pacynko Kaczyńskiego jednak ciągle z pogardą dajesz dowody, że nie jesteś prezydentem wszystkich Polaków, a masz taki zasrany obowiązek. Powinieneś, Andrzeju, pamiętać, że chociaż rodzinę z tego okresu z powodu burzliwej kariery naukowej swoich rodziców razem z matuszką partią. Powinieneś też pamiętać ich wizyty w Europie Zachodniej, co było zarezerwowane w tamtym czasie tylko dla służb agenturalnych i donosicieli władzy. Jeśli tak, to dlaczego sądzisz, że sam nie jesteś postkomunistyczną elitą? No albo jak to sam określiłeś, złogiem komunistycznym. Bo nie kto inny, jak ty sam, Andrzeju, mianowałeś żonę Ubeka, donosiciela, Kapusia, prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a tego konfidenta, czyli jej męża, ambasadorem w Niemczech. Na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Andrzeju, mianowałeś komunistycznego prokuratora, który oskarżał opozycjonistów, który służył wiernie partii, który był odznaczany przez partię, którego mianowałeś nocą, bez zdjęć, bez rozgłosu, jak złodziej, jak tchórz. Tak, tego złoga komunistycznego mianowałeś sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Gloryfikujesz oprawcę Polaków Andrzeja Kryże, z przestępców robisz prokuratorów i sędziów. Z ruskiej onucy Macierewicza zrobiłeś bohatera, dałeś mu order Orła Białego. A z samej Polski, Andrzejku, zrobiłeś Putinadę, strefę buforu, bezprawia, moskiewsko-watykański chlew i zasłaniasz się historią. Członku antypolskiej okupacyjnej PiS władzy, czy ty, Duda, myślisz, że cię ktoś jeszcze traktuje poważnie, jak męża stanu? Chyba tylko, tak wspomniałem, ten twardy, niczego nie uczący się pisowski elektorat. Ale generalnie, Andrzej, nie powinieneś sobie pochwalać, sobie schlebiać. Bo tak naprawdę bez tej partii, bez tego urzędu jesteś po prostu nikim. A tych, których teraz nazywasz złogami komunistycznymi, czy elitą, sam osobiście nominowałeś z nadania partii, twojej partii. Więc albo jesteś pieprzonym hipokrytą, albo masz wyjątkowo krótką pamięć, co bardzo pasuje do pisowskich przypadłości. I tak naprawdę, Andrzej, nie prezentujesz sobą nic z wyjątkiem swoich wyborców. Jesteś w stanie ostatecznego upadku. Tak jak żyłeś, tak upadniesz. No i tak naprawdę, Andrzej, nie szukaj na siłę ciepłych posadek w świecie, bo żadna szanująca się firma kogoś takiego jak ty, wątpię, żeby zatrudniła. No chyba że w Moskwie. I to jest jasne, że jeśli w Polsce obowiązuje jeszcze jakieś państwo prawa i elementarna sprawiedliwość, to musisz być człowieku izolowany, oczywiście po osądzeniu czynów i karze. Jeśli tak nie będzie, to oznaczać może, że działanie na szkodę narodu, zdrada, łajdactwo, pycha, złodziejstwo w Polsce po prostu się opłaca. No ale wtedy to byłby koniec nadziei na Polskę sprawiedliwą, demokratyczną, praworządną. Dlatego
Zamknij się w tej pałacowej melinie i nie wyj pogardą do Polaków. Nie niż dalej konstytucyjnego systemu prawa. Masz obowiązek współdziałać z władzą i nie grzesz więcej człowieku. Poczekaj po prostu na sprawiedliwość. To, że jesteś wierną pacynką, sługą Kaczyńskiego, o tym już każdy wie i tutaj już nie musisz więcej przekonywać, chociaż pod koniec swojej kadencji zachowaj swoją godność. Zresztą nie będę tu się więcej na temat Andrzeja wypowiadał, jeszcze wam wrzucę kawałeczek tej wypowiedzi, żebyście nie myśleli, że jestem gołosłowny i zaraz przejdę do kolejnego tematu. Dzisiaj ta hydra postkomunistyczna, która cały czas broni i podkarmia te pozostałości komunistycznych łże-elit w Polsce, cały czas ich broni i dzisiaj właśnie dała po raz kolejny głos, jak rozumiem, w PKW. Powiem tak, ja będę z nią walczył do samego końca. Nigdy nie zaprzestanę tej walki, bo to jest kwestia uczynienia Polski rzeczywiście w 100% do końca wolną od tego typu złogów, które dawno w niej już nie powinny być. I nigdy tej walki nie zaprzestanę. Dziękuję za przyjęcie tych nominacji. Wierzę w to, że forma znakomitego działania Państwowej Komisji Wyborczej, za co ogromnie dziękuję obecnemu tutaj panu przewodniczącemu i państwu, będzie utrzymana. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To jest niezwykle dla nas ważne. To jest niezwykle ważne dla przyszłości Rzeczypospolitej. I dziękuję, że się państwo, panowie, tego bardzo odpowiedzialnego zadania podejmujecie. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że na finiszu realizacji swojej misji publicznej będziecie mogli z uśmiechem i satysfakcją powiedzieć sobie: tak, wykonaliśmy nasze zadanie bardzo dobrze i z pożytkiem dla Rzeczypospolitej. Teraz, moi drodzy, króciutko o Goebbelsie PiS, czyli Kurskim. Jak wiecie, wyjątkowa, fałszywa, wredna gęba. O nim chyba dużo nie trzeba mówić. No, zarobił, powiem wam, krocie. Ale tutaj zamiast mojego mówienia pozwólcie, że wam wrzucę materiał, który wszystko w sumie chyba mówi o Kurskim i o jego byłej, na szczęście, telewizji. Ale ten materiał jest dla ludzi po prostu myślących. Tych, którzy nie mają jeszcze wypranych mózgów, ale ci z wypranymi mózgami niech też pooglądają, może coś im tam w środku, w głowie zaskoczy. Także obejrzyjcie to i zaraz będziemy lecieć dalej. Na 9. piętrze nie powinien być polityk, nie powinien też być Jacek Kurski. Myślę, że uda się znaleźć merytoryczną osobę, która nie będzie politykiem. Obiecuje pan? No ja prezesem telewizji nie będę. Prezesem telewizji nie będę. Do ministra. Dość. Byłem twardym, wyrazistym politykiem. Rozumiem świat mediów i jednocześnie jestem silnym człowiekiem. Jestem gwarantem tego, że będę umiał uchronić niezależność i wolność telewizji publicznej od zagrożeń ze świata polityki. Zobowiązanie do przywrócenia telewizji publicznej standardów uczciwej informacji. Standardy uczciwej informacji pozwoliły m.in. wynająć aktora do roli przypadkowego przechodnia, zaśmiecić plac, żeby pokazać, jak brudny jest Lublin, przebrać pracownicę Lasów Państwowych za turystkę, wymyślić nieistniejącego projektanta mody, wykonać grubą kaskaderkę udowodniając, że Trzaskowski nie odśnieża ulic. O, właśnie tutaj mamy najlepszy przykład. Czy pokazać jednoosobową debatę z udziałem mieszkańców miejscowości Końskie, w której ci mieszkańcy okazywali się niekoniecznie zwykłymi, szarymi obywatelami.
zasada BBC, że to, co dobre, musi być popularne, a to, co popularne, musi być dobre. Zawsze na otwarte miejsce w telewizji polskiej, dopóki ja jestem prezesem. Witam i pozdrawiam Opole. Okazało się, że nie wszyscy mają taki gust jak prezes, co słychać było w Opolu. Telewizji polskiej. Warto przypomnieć jeszcze inną wielką produkcję – Studio Jajo. PiS będzie rządziło w nieskończoność. O, jak mi się to podoba, to ja wariuję. Rysiek. A co do benefisu Jana Pietrzaka, może nie było na nim ludzi, ale był za to drogi. Dochować wierności zasadom uczciwości dziennikarskiej. Proszę odpowiedzieć na to pytanie, panie prezydencie. Gdańszczanie chcą wiedzieć. Niech pan nie ucieka, panie prezydencie, zadałem panu pytanie. Tak wyglądał obiektywizm Kurskiego. Kłamstwa, manipulacje, szczucie. Do klasyków można zaliczyć pościg Łukasza Sitka za prezydentem Adamowiczem. Kim jest pan osób? Panie prezydencie, niech pan odpowie. To są istotne sprawy. Tak, to ten sam Sitek. A tak przy okazji TVP przegrała proces o zarzut szczucia i prowadzenia nagonki na Pawła Adamowicza. W 2018 roku telewizja mówiła o nim prawie 1800 razy. Pamiętamy też Przemysława Babiarza, czytającego bezrefleksyjnie z kartki dostarczone przez szefa instrukcje. Z niezależnych od TVP powodów skoki nie cieszyły się ostatnio może wielkim zainteresowaniem, ale wróciły do domu i od razu jest efekt. Zawsze kulturalnego i opanowanego w stosunku do gości Miłosza Kłeczka. Czy jakieś umowy zostały podpisane w Brazylii z przedsiębiorcami? Czy jakieś miejsca pracy? Proszę się przedstawić. Do widzenia. Jest pan hamem. Stróża moralności Michała Adamczyka, który jednak... No właśnie. Jeszcze kilku ananasów by się tam znalazło. Chociaż w tym wypadku mowa o ogórek. Jak pani chce robić bazar, to do Moniki Olejnik do studia i tam sobie wygłaszać takie statementy. I Jarku Jakimowiczu. Zostałem posądzony o gwałt. Lewandowski. Czy to jest jeden z tych sposobów, nie tylko walki politycznej, ale walki ze społeczeństwem? I niezbyt apolitycznej Dance. Co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał? Wreszcie nie zapominamy magicznie zmieniającego zdanie Krzysztofa Ziemca, który w 2013 roku w kontekście wyborów z 89 mówił o wolności, ale 5 lat później materiał opatrzono już paskiem o zmowie elit. Co do pasków, Rada Języka Polskiego nie miała złudzeń. Paski to w większości perswazje, emocje, a przede wszystkim manipulacje. W telewizji publicznej pracuje wielu wspaniałych profesjonalistów. Ci profesjonaliści, a ile oni kosztowali? Zależy kto. Paweł Gajewski, Parasol, zaczynał pracę przy Woronicza bez matury, ale został dyrektorem, który w 3 lata zarobił 3 miliony. Jarosław Olechowski robił Progres. W 2020 zarobił 965 tysięcy, w 2021 1 100 000, a w 2022 już 1,5 miliona. A sam Jacek, no cóż, w sumie przez te kilka lat zarobił jedyne 4 673 000 złotych. Do tego nowa żona Jacka Kurskiego, Joanna, zarobiła 1,5 miliona. Tomasz Klimek, były mąż Joanny Kurskiej, zainkasował prawie 4 miliony złotych. W sumie ta sympatyczna, patchworkowa rodzina zarobiła w TVP 10 milionów złotych. Ekipa Kurskiego wygenerowała też inne koszty. W wyniku kłamstw i manipulacji TVP Kurskiego została wielokrotnie pozwana. Sumę odszkodowań szacuje się na 10 milionów złotych. Ogromna kasa to nie jedyne benefity usługiwania politykom prawicy. Kurski błyskawicznie załatwił kościelny rozwód. Niewykluczone też, że użył znajomości do ukręcenia sprawy o pedofilię przeciwko swojemu synowi. Brak zaufania do telewizji Kurskiego rósł proporcjonalnie do jego wynagrodzenia i napastliwości pasków grozy. Z badań CEBOS wynika, że drastycznie w ostatnich latach spadła wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych w TVP. W 2012 zaufania do nich nie miało tylko 12% Polaków, a w 2021 aż 49% respondentów. A tak w 2005 roku postać Kurskiego oceniał Lech Kaczyński. Panie prezesie, prosimy bardzo. Wielkie brawa. Moi drodzy, powiem tak.
Ze sprawdzonych źródeł zbliżonych do PiS dochodzą informacje o generalnie fatalnej atmosferze panującej w ich szeregach, co nie powinno tak naprawdę dziwić. Prezes podobno przechodzi jakieś załamanie nerwowe w związku z ostatnimi wydarzeniami. Tutaj można powiedzieć na przestrzeni kilkunastu dni tak naprawdę otrzymali kilka knockoutów, no i strasznie wyją. Najpierw afera z tym Collegium Human i aresztowania Ryszarda C. plus zarzuty wobec Karskiego. Następnie szachmat Tuska i decyzja o wpisaniu TVN-u i Polsatu na listę firm strategicznych. Dalej zeznania Kaczyńskiego w sprawie listu do Ziobro pod groźbą odpowiedzialności karnej. Dziadzio się rozpruł i pogrążył Ziobrę. Później właśnie decyzja PKW i widmo utraty środków, pedofilskie wybryki syna Kurskiego. Potem lista 200 spraw zamiecionych pod dywan i przeznaczonych do rewizji, decyzja sądu o areszcie i w następstwie ucieczka męczennika Romanowskiego. Generalnie rzecz biorąc, politycy PiS na korytarzach i tak zwanie offline już nie ukrywają i otwarcie mówią o kryzysie, depresji wodza, do którego, jak sam o tym mówi, dotarło, że Tusk go rozliczy i mu nie odpuści. A takim przysłowiowym gwoździem do trumny, i tutaj uwaga, miały być przez nich samych zamówienie i opracowanie badania, a te trzeba to przyznać mają dobre, z których wyszło, że projekt sutereniarz Nawrocki skazany jest na porażkę i co gorsza, symulacje pokazały, że w pewnych okolicznościach Trzaskowski ma szansę jak w Warszawie wygrać w pierwszej turze. O Nawrockim będę mówił w innych materiałach, ale tutaj podobno, uwaga, to jest tutaj ciekawe. Otóż, moi drodzy, jak wieść niesie, jak wróbelki ćwierkają, podobno nakazał Czarnkowi być w gotowości, stąd jego wiecowanie i darcie paszczy w kościołach, na wiecach, w telewizji. Tam też będzie jakieś ochronę uczciwości wyborów. Czarnek jak wściekły pies został spuszczony ze smyczy. Oto nagranie z wystąpienia byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka. Jeszcze niedawno kandydat na prezydenta, teraz został wulgarnym lumpem. Nie bać Tuska! Nie bać Tuska! Mówić wprost, kim on jest! Nie bać Tuska! Nie bać Tuska! Won Tusku! Won! Won! Siekiera, motyka, bimber, szklanka, nie bać Ruska, nie bać Czarnka, siekiera, motyka, kasy, wróg. Kiedy Czarnek pójdzie stąd, nie bać Czarnka, nie bać Ruska, my wolimy pana Tuska, siekiera, motyka, wściekły rój, Czarnek to jest wielki uj. Uj się znowu spóźnia. Nie bać Tuska, nie bać Tuska, mówić wprost, kim on jest, nie bać Tuska, absolutnie. Won Tusku, tak, won. służy interesom niemieckim i rosyjskim w Polsce. To jest język, którym pan chce zakończyć wojnę polską. Ale nie z Tuskiem. Panie redaktorze, jeśli panu się wydaje, że można z Tuskiem i z tymi, którzy reprezentują interesy niemieckie i rosyjskie na ziemiach polskich zakończyć jakąkolwiek wojnę, nie. My chcemy zakończyć wojnę polsko-polską z tymi, którzy chcą służyć... Nie, tak? panie redaktorze, zapewniam pana, że zarówno w Polskim Stronnictwie Ludowym, jak i w Hołowni, jak i w Platformie Obywatelskiej są posłowie, którzy nie chcą dalej uczestniczyć w tym wszystkim, czekają na okazję, bo rozwalają państwo razem z Tuskiem na oczach wszystkich wyborców. Ja chcę, żeby
natychmiast odeszli od władzy i przestali psuć państwo polskie. Łapy precz od polskiej trzeba było gospodarki, wygrać od wybory. polskich dzieci, od polskiej młodzieży, dlatego są wybory przed nami, które wygramy, bo Karol Nawrocki musi je wygrać dla Polski. Może i Natomiast musi. z tymi, którzy chcą, a są dzisiaj w koalicji 13 grudnia, służyć interesom polskim i państwu polskiemu, kończmy wojnę, To niech pan służmy powie. razem. Służmy razem, szanowni Że państwo. pan w zasadzie mówi, zakończmy wojnę polsko-polską do tych, którzy i tak są po waszej stronie. Powiem wam tak, oni się panicznie boją przegranej, bo wiedzą, że jak nie będą mieli kolejnej marionetki w Pałacu Prezydenckim, to są już kompletnie w czarnej dupie. A do tego te wewnętrzne podziały, spory, wzajemne obarczanie się odpowiedzialnością za poniesione niepowodzenia po prostu dolewają oliwy do ognia i te zewnętrzne pokazywanie, jak są zwarci, jak są gotowi, jak są zjednoczeni, to jest tylko taka maska. I tutaj dobitnym przykładem na to niech będzie bomba odpalona przez doktora Jakiego w wywiadzie radiowym. Do odsłuchania jest na kanale Adam Bysiek, gdzie sprowokowany, zapytany o Zielony Ład wprost wypalił, że rząd nie wyraził na to zgody i to Morawiecki sam podjął decyzję o akceptacji. Palnął jeszcze, że teraz obarczanie odpowiedzialnością przez Morawieckiego i jego ludzi, kierownictwa partii jest karygodne. Stąd zapewne nerwowe zachowania Pinokia i samobójczy atak na dziennikarkę Justynę, nie pamiętam jej nazwiska, tą, która tak ciśnie po pisowcach. Zatem, kochani, po prawej stronie mamy taki już poważny pożar w burdelu. My róbmy dalej swoje, bo PiS, mimo tego, że próbuje, nie wiem, się wybielić, pokazywać z jak najlepszej strony, no ale Polacy, mówię o myślących Polakach, wiedzą doskonale, co oni odwalili za czasów swoich rządów. I te cukierkowe ich miny, ten ich patriotyzm raczej już nic nie pomoże. Zresztą w sondażach też lecą na łeb na szyję. Ale tak dla przypomnienia wrzucę krótkie podsumowanie rządów PiS. Obejrzyjcie, warto. Czym jest PiS? PiS to ponad 18% inflacja, najwyższa od 26 lat. To najdroższy prąd w Europie i rekordowe ceny gazu. PiS to kurcząca się gospodarka i spadające realne wynagrodzenia. To 70% wzrost cen mieszkań i dwukrotnie wyższe raty kredytów. To osoby związane z PiS-em zbijające fortuny, w czasie gdy fundujący je podatnicy biednieją z powodu nieludzkiej drożyzny. PiS to nierozliczenie afer poprzedników, mimo obiecywania tego w wyborach. To spółki Skarbu Państwa, w których powiązane z PiS-em osoby zarobiły prawie 0,5 miliarda złotych. To finansowane z kieszeni zwykłych Polaków wille dla powiązanych z PiS fundacji. PiS to rekordowe ceny paliwa. To Orlen wyzyskujący Polaków rekordową marżą rafineryjną, dzięki której notuje ogromne zyski. To ponad 2 miliardy rocznie na obrzydliwą propagandę TVP. PiS to kobiety umierające w trakcie porodu. To 6-metrowa rosyjska rakieta zdolna przenosić ładunki jądrowe, przelatująca pół kraju, o której rząd nie powiedział obywatelom ani słowa. PiS to rekordowa liczba zgonów i rekordowo niska liczba urodzeń. To rzeź polskich lasów i ogromna sprzedaż drewna do Chin. To zatrucie Odry i jedna z najgorszych jakości powietrza na świecie. To import toksycznych odpadów z Niemiec i płonące wysypiska. PiS to niekonstytucyjne odbieranie obywatelom wolności w czasie pandemii. To blokowanie należących się Polakom unijnych miliardów z KPO. To sprzedaż Arabom udziałów w rafinerii gdańskiej za tak niską cenę, że inwestycja zwróciła im się w niecały rok. PiS to rekordowa liczba pozwoleń na pracę dla osób z krajów muzułmańskich. To zbudowana za ponad 1 miliard złotych elektrownia w Ostrołęce, która nie działa. To wyprzedaż Lotosu sympatyzującym z Rosją Węgrom. To 70 milionów zmarnowane na wybory, które się nie odbyły. PiS to afera zbożowa, respiratorowa, węglowa i setki innych afer zamiatanych pod dywan. To komendant główny policji wysadzający komendę, nie ponosząc za to żadnych konsekwencji.
PiS to premier zapewniający, że inflacji nie będzie, jednocześnie kupujący warte miliony obligacje, dzięki którym na niej zarabia. To kilkadziesiąt nowych podatków i opłat. Podatek bankowy, handlowy czy cukrowy, dzięki któremu zwykła kola kosztuje 10 zł. PiS to milioner Mateusz Morawiecki, uważający, że ludzie powinni pracować za miskę ryżu. To zadłużenie Polski na pokolenia i ukrywanie długów poza budżetem. To drukowanie pustego pieniądza i rekordowe 164 miliardy deficytu na 2024 rok. PiS to skrajnie niedofinansowana służba zdrowia, przez którą umierają niewinni ludzie. Pamiętaj, że miliony, które zarabiają politycy Zjednoczonej Prawicy, tacy jak Janusz Kowalski, ich rodziny czy znajomi, mogłyby uratować życie tobie i twoim bliskim. Moi drodzy, kolejny temat to szopka pod pomnikiem smoleńskim. Jak doskonale wiecie, Kaczyński co miesiąc robi przedstawienie, zawsze 10 każdego miesiąca w rocznicę tej swojej szopki smoleńskiej. Próbuje zagłuszyć sumienie. Kiedy rządził, miał pełnią władzę, to jak wiecie, policja chroniła tych schodów niczym brat, niczym ojciec cnoty własnej córki. Teraz już tak dobrze nie ma. Teraz policja już nie stoi, nie jest prywatną armią Kaczyńskiego. Policja teraz jest policją. I to doprowadza i Kaczyńskiego, i tą całą pisowską wierchuszkę do białej gorączki. Teraz pisowcy ten pomnik niczym rejtant zasłaniają własnym ciałem. Krzyczą o patriotyzmie, o atakowaniu polskości. Takie tam bzdury, kompletne bzdury. Jak zauważyliście, nie poruszałem tego tematu ze względu na to, po prostu nie wiem, może na szacunek to, że Kaczyński z tych ofiar zrobił sobie paliwo do politykowania, do swojej brudnej polityki. Uważam, że też nie powinno się tego tak nagłaśniać, ale wyjątkowo dzisiaj wam właśnie o tym tak krótko wspominam. Wrzucę jeszcze krótki materiał, żeby pokazać, jak ta dzicz, bo inaczej tego nazwać nie można, pisowska dzicz się zachowuje z tym psycholem Antonio Brzoza-Macierewicz. Zobaczcie i zaraz będziemy zmierzać powoli do końca. To miejsce, w tym miejscu tutaj z wieńcem, proszę Państwa, próbuje się przedrzeć pan Łomosa. O, jest pan Świętochowski, który niszczy w tym momencie znicze. Który niszczy w tym momencie znicze złożone ku pamięci ofiar tragedii smoleńskiej. To jest ten pan, który ostatnio kłamał na antenie, że dowództwo garnizonu Warszawa wydało zgodę na naklejenie obraźliwych karteczek. Był pan w tej grupie tych policjantów. Panie pośle, proszę nikogo nie odpychać, nie naruszać nietykalności. Nie narusza pan nietykalności cielesnej i innych osób. Nikt nie wejdzie tutaj, żeby proszę pana, zniszczyć ma pan prawo do zachowania zgodnego z prawem i nie naruszać nietykalności cielesnej i innych osób. Nikt nie może niszczyć pana, honoru każdy może. Rzeczypospolitej. Pan jest policjantem. Dobrze. Pana obowiązkiem jest chronić. Pana obowiązkiem jest Dobrze. Sami, drodzy państwo, niszczycie, stoicie i jest dobrze. Jak już niszczycie, jest okej. Nikt wam się nie da. Nie niszczy. Dobra, skończcie. Dobrze, ja słyszę pana wyraźnie. Dobra. Niech pan wie, że Polacy będą pamiętali. Dobrze, panie pośle. Ja to pana informuję, że pan nie narusza Zapewniam nietykalności. pana. Tak jak pamiętamy o zbrodniach ma pan prawo do zachowania zgodnego z prawem, okej? Rozumiemy się? Nie zachowania zgodnego z prawem. To ignoruje wyroki. Moi drodzy, i już ostatni temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć. Taka główna narracja pisowców, że w Polsce jest teraz dyktatura, Białoruś. No, co tam sobie nie wymyślicie. I tutaj też taka mała, można powiedzieć, przypominajka. A o czym chcę przypomnieć, szczególnie sympatykom PiS, bo oni to uwielbiają
Uwielbiają powielać, że Białoruś, że dyktatura, że reżim Tuska i takie tam podobne bzdury. I tutaj pytanie, czy w demokratycznym państwie prawa można bezkarnie na przykład uprowadzać obywatela z autostrady, wyciągnąć go z samochodu, zakuć w kajdanki i wieźć przez kilka godzin bez jakichkolwiek podstaw prawnych? A do czego tutaj piję, do czego nawiązuję? Ano do wydarzeń z 30 października 20 roku. Jak dobrze pamiętamy, wydarzenia pokazują, że w państwie PiS takie sytuacje nie tylko były możliwe, ale i inspirowane przez służby specjalne. W szczycie protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, znanych jako strajk kobiet, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając w ramach operacji Jeleń 5, mieli zatrzymać działaczy legalnego związku zawodowego, uniemożliwiając im udział w demonstracji. Prokuratura posiada dowody na działanie Centrum Antyterrorystycznego ABW w tej sprawie, ale jak wynika z doniesień, nie dostrzega przestępstwa. To mówię wszystko za czasów PiS. I to był piątkowy wieczór. Grupa aktywistów zmierzała na jeden z największych protestów strajku kobiet organizowany w Warszawie. Samochód, którym podróżowali, został zatrzymany na autostradzie przez nieoznakowane pojazdy. Funkcjonariusze bez przedstawienia dowodów interwencji wyciągnęli ich z pojazdu, zakuli w kajdanki i przetrzymywali przez kilka godzin w nieznanym miejscu. Aktywiści ci nie posiadali przy sobie żadnych niebezpiecznych przedmiotów, nie łamali prawa, nie stanowili zagrożenia dla porządku publicznego. Jedynym ich przewinieniem, nazwijmy to, było wyrażanie sprzeciwu wobec polityki rządu PiS i chęć uczestnictwa w pokojowym proteście, który był zagwarantowany konstytucyjnie gwarantowanym prawie. Działania przeciwko aktywistom były inspirowane przez Centrum Antyterrorystyczne ABW, które brało udział w koordynacji operacji Jeleń 5. I tak naprawdę zamiast zajmować się realnym zagrożeniem bezpieczeństwa, służby skupiły swoje działania na zastraszaniu obywateli korzystających z podstawowych wolności demokratycznych. A to, co wydarzyło się 30 października 20 roku, to nie tylko naruszenie praw jednostki, ale także jawne pogwałcenie zasad państwa prawa. I tak naprawdę, zamiast chronić obywateli, służby stały się narzędziem represji w rękach psychopaty Kaczyńskiego. Narzędziem wykorzystywanym do tłumienia protestów, zastraszania społeczeństwa obywatelskiego. I to było państwo terroru PiS. Pokazało tak naprawdę wtedy swoje oblicze. Pamiętamy doskonale, jak niewinnej dziewczynie jakiś psychopata w mundurze złamał rękę, nie chciał wezwać karetki. Takich przykładów można byłoby mnożyć. Choćby strzelenie w twarz fotoreporterowi z gumowej kuli. Tego generalnie było dużo i wtedy według PiS było państwo prawa. Ale teraz elektorat PiS, on broni demokracji, on broni praw. Wtedy, gdy były gazowane, pałowane kobiety, wywożone do lasu, poniżane, łamano im ręce, tych sympatyków PiS nie było widać na ulicy. Mało tego, oni wtedy uważali, że to nie są kobiety. Zresztą nie chcę się na ten temat rozwodzić. Chciałem tu dać tylko taką małą próbkę, mały przykład tej hipokryzji, zakłamania, obłudy PiS-u i całego elektoratu pisowskiego. Naprawdę trzeba już wyjść na ulicę, bo to jest najwyższy czas.
Ludzie, to nie trzeba pisać na YouTubie, na mediach społecznościowych. Trzeba po prostu działać. I ja apeluję do Polaków, żebyśmy się gromadzili przed budynkiem Państwowej Komisji Wyborczej i protestowali przeciwko temu, co się dzieje. Pani podjęła tę decyzję, żeby tutaj przyjść po wczorajszej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej o odroczeniu tego I posiedzenia. myślałam, że tutaj będzie tłum ludzi. No jak to możliwe w 2-milionowym mieście, żeby nie było ludzi protestujących przeciwko temu, co się dzieje? Za chwilę będzie za późno, Polacy. Za chwilę będzie za późno. 10 milionów Polaków głosowało na prezydenta Dudę. Ja się pytam, gdzie jest tych 10 milionów Polaków? Gdzie oni dzisiaj są? Bo skoro teraz jest reżim, skoro teraz jest dyktatura, to w takim razie co było wtedy? To pytanie pozwólcie, że zostawię otwarte i jeszcze na koniec taki spoiler, bo jak wiecie, szykuję materiał o niezależnym kandydacie, bo nic od niego nie zależy, Nawrockim, który nie jest partyjny, ale jest sponsorowany i wspierany przez PiS. Taka typowa logika. I pisowcy, tak wspomniałem, będą bronić uczciwości wyborów. Uczciwość wyborów w wykonaniu pisowców najlepiej oddaje, najlepiej pokazuje złodziej pociągowy Jojo Brudziński. Zobaczcie sami. Robi się to w ten sposób, najprostszy przykład, zademonstruję to Państwu, że robi się krzyżyk na kciuku co jakiś tam czas. Jeżeli się liczy głosy i na przykład jest głos oddany na kandydata czy na listę, to się, proszę Państwa, to się bierze taką kartę, mocniej przyciska się kciuk i wrzuca się do urny wyborczej i głos już jest nieważny. To jest najprostszy sposób oddania nieważnego głosu. Moi drodzy, na tym będę powoli kończył. Piszcie mi, czy taka forma filmików Wam odpowiada, takie mydło i powidło. Czy wolicie jeden filmik i jeden konkretny temat, czy tak jak dzisiaj? Piszcie w komentarzach, czy Wam się po prostu taka forma przekazu też podoba, odpowiada. Jak wiecie, robię te materiały dla Was, także Wasze zdanie oczywiście dla mnie jest bardzo ważne i bardzo się liczy. Także proszę, piszcie, komentujcie, no i czekam na Wasze opinie. W sucharze dnia, specjalnie to na suchara dnia wrzucam, mam dla Was maleńką niespodziankę. Mam nadzieję, że YouTube mi tego nie zrzuci, dlatego to na koniec. Jeśli to nie będzie nic w sucharze dnia, to znaczy, że YouTube to zakwestionował. Także z góry przepraszam, ale liczę na to, że mogę to wrzucić, bo fajnie sobie przypomnieć coś takiego miłego dla oka i ucha. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję. No i cóż, do zobaczenia jak zawsze przy następnym materiale, ale w międzyczasie serdecznie Was zapraszam w niedzielę o 18:00 na live'a. Także to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, cześć. On jest naprawdę ze złota? No pewnie. Popatrz jak błyszczy. I nikt go dotąd nie ukradł. Widocznie nie mieli takiej drabiny. Możliwe. Ty, jakby nam się udało. Ale bylibyśmy bogaci. No i nie musielibyśmy nic robić. I tak nic nie robimy. No tak, ale wtedy w ogóle nic byśmy nie robili. Chodź. A jak nie dosięgnę? To staniesz na palcach. Chodź, frajerze.
sięgnę. To podskocz, ty głupi.